Szanowni Państwo, czasem pojawia się potrzeba wkręcenia, pokręcenia lub wykręcenia śruby lub wkrętu, do którego nie potrzeba używać wysokiego momentu, ale problemem jest dostęp. Wtedy często z pomocą przychodzą małe wkrętaki, zwane z angielskiego stabis, czyli pyrkaty. Oczywiście wielu z nas lubi z nich korzystać również dlatego, że są małe, lekkie i łatwo je mieć zawsze ze sobą. Według mnie najciekawsze z nich to te z wymiennymi końcówkami. Spróbuję zatem opowiedzieć o wybranych rozwiązaniach z tej grupy w ramach trzyczęściowej serii. W pierwszym odcinku omówię widoczne w tej chwili na filmie mniej typowe rozwiązania z tej kategorii oraz mini grzechotki. Pierwsze z prezentowanych narzędzi to prosty, malutki wkrętak. Bez bitu waży 16 gramów, ma 26 mm długości, a z założonym bitem 42 mm. Uchwyt ma średnicę 28 mm i wykonany jest z przeźroczystego tworzywa sztucznego. Muszę przyznać, że nie lubię podobnych wkrętaków, bo zawsze pękały mi ich uchwyty. Od góry uchwyt ma wgłębienie, dzięki któremu łatwiej docisnąć go palcem wskazującym w trakcie pokręcania. Natomiast na obwodzie jest wyprofilowany w sposób ułatwiający obracanie. Posiada sześciokątne gniazdo na bity, w którym końcówka trzyma się dzięki oporowi dociskającej ją kulki. Nie ma tutaj magnesu. W komplecie z tym uchwytem dostałem jeden dwustronny bit krótki o długości 30 mm z grotem płaskim po jednej stronie i pH2 po drugiej stronie. Jednak oczywiście z tym wkrętakiem można używać też zwykłych 25 mm bitów. Koszt tego rozwiązania to od kilku do kilkunastu złotych. Drugi z prezentowanych małych wkrętaków sprzedawany jest w zestawach, w których znajdują się 3 różnokolorowe egzemplarze tego produktu oraz 3 sztuki osprzętu. Bit płaski, bit pH2 oraz adapter z gniazda sześciokątnego na mocowanie kwadratowe 1/4 cala. Ten malutki wkrętak waży 26 gramów, w środkowej części ma 26 mm długości, a z założonym bitem 40 mm. Uchwyt do pokręcania ma średnicę 25 mm. Wykonany jest z metalu. Z jednej strony znajduje się gniazdo sześciokątne 1/4 cala, bity trzymają się w nim dzięki umieszczonemu tam magnesowi, a z drugiej strony mamy gniazdo kwadratowe 1/4 cala. Pozwala ono nałożyć to narzędzie na przykład na zabierak grzechotki. Dzięki temu wkrętak ten może funkcjonować jako adapter między mocowaniem kwadratowym a sześciokątnym gniazdem na bity. Co więcej, łatwiej jest stabilizować osprzęt w trakcie pokręcania, trzymając jedną ręką wspomniany mini wkrętak, a drugą obracając grzechotkę. Nacięcia na powierzchni środkowego pierścienia pozwalają na obracanie wkrętakiem bez poślizgu. W stosunku do poprzednika jest on widocznie mniejszy, a cały zestaw kosztuje niewiele więcej. Trzeci mini wkrętak to moje ulubione narzędzie z tej kategorii, posiada on bowiem grzechotkę. Waży 54 gramy, ma długość około 28 mm, a z założonym bitem 41 mm. Cały uchwyt do pokręcania ma średnicę 38 mm. Z jednej strony posiada gniazdo sześciokątne 1/4 cala z magnesem do mocowania bitów, a z drugiej zabierak 1/4 cala do mocowania nasadek. Powierzchnia boczna pierścienia do pokręcania jest odpowiednio wyprofilowana, tak aby wygodnie, bez poślizgu można było obracać narzędziem. Po stronie mocowania bitów znajdujemy wewnętrzny czarny pierścień z wypustkami, który obracamy, aby ustawić kierunek pokręcania grzechotką. Co ważne, mamy możliwość jej zablokowania. Grzechotka jest dosyć precyzyjna, jej skok wynosi 5 stopni. W stosunku do poprzedników jest to widocznie największe narzędzie, ale wciąż to malutki, kieszonkowy wkrętak, a może raczej powinienem powiedzieć pokrętło.
tym zestawieniu nie mogło też zabraknąć dosyć specyficznego uchwytu do wkręcania. Wiele marek ma go w swojej ofercie. Często dodają do zestawów osprzętu. Mój egzemplarz akurat pochodzi od Yad. Ten kątowy uchwyt, którego dłuższe ramię ma 105 mm, a krótsze 31 mm, waży około 53 gramy. Wyposażony jest w 2 gniazda na bity, na końcu dłuższego i krótszego ramienia. W obu przypadkach końcówka mocowana jest z wykorzystaniem kulki dociskającej osprzęt w gnieździe i w obu przypadkach nie mamy tutaj magnesów. Umieszczając bit na krótszym ramieniu uzyskujemy długie ramię do pokręcania, a także względnie małą odległość między czubkiem grotu a wierzchem uchwytu. Z kolei umieszczając bit w gnieździe na końcu dłuższego ramienia, narzędziem pracujemy bardziej jak zwykłym wkrętakiem. Przydaje się wówczas faktura na dłuższym ramieniu, która ogranicza ślizganie się dłoni. Choć moim zdaniem w sposób niewystarczający, jednak wciąż z pomocą przy obracaniu przychodzi nam krótsze ramię. Przyznam, że mnie to narzędzie nigdy nie przekonało, chociaż jest najtańsze ze wszystkich dotychczas prezentowanych. Kolejna propozycja to bardzo płaska grzechotka marki BGS, umieszczona w etui przypominającym kartę kredytową wraz z 4 nietypowymi bitami. Bez osprzętu waży 37 gramów. Dołączone bity ważą jedynie około 1 grama, podczas gdy typowe 25 mm końcówki mają masę około 4 gramów. Wysokość grzechotki to 5 mm, a z założonym bitem to wciąż jedynie 11 mm. W najszerszym miejscu grzechotka ma 13 mm szerokości, a długość metalowej rękojeści to niespełna 100 mm. Plastikowe etui ma z kolei wymiary 110 na 50 mm. Bity w załączonym zestawie są skrócone do granic możliwości i w zasadzie składają się z samego grotu. Niestety do tej grzechotki nie zamontujemy zwykłych bitów. Z boku grzechotki mamy przełącznik kierunku pokręcania. Niestety nie ma możliwości zablokowania funkcji grzechotki. Na samym końcu przy osprzęcie znajdują się ząbki, które pozwalają pokręcać bitem bez konieczności obracania ramieniem narzędzia. Nie jest to jednak precyzyjna grzechotka, jej skok wynosi 18 stopni. Bit jest na tyle krótki, że trudno go wyciągnąć palcami. Dlatego etui na rogu ma specjalne nacięcie i trzpień, aby można było wypchnąć końcówkę. Po przeciwnej stronie gniazda mamy otwór, który możemy wykorzystać do zawieszenia narzędzia, np. w formie breloczka. W dostarczonym osprzęcie nie znajdziemy przejściówki na zabierak kwadratowy, a co za tym idzie, nie użyjemy z tą grzechotką nasadek. Jest ona przy tym dosyć droga, bowiem kosztuje około 80 zł. Skoro zaprezentowałem taką mini grzechotkę, chciałbym pokazać, jak wygląda ona na tle innych podobnych rozwiązań tego typu. Na przykład firma Hikoki dodaje podobną mini grzechotkę do swojego małego zestawu bitów i nasadek. Waży ona 30 gramów, ma 12 mm wysokości, a z założonym bitem jest to już 26 mm. W najszerszym miejscu ma 16 mm, zaś długość ramienia to niewiele ponad 90 mm. Grzechotka ma metalową rękojeść odgiętą do góry, a różnica wysokości wynosi około 20 mm. Przy głowicy grzechotki znajdziemy przełącznik kierunku pokręcania i w tym przypadku też nie mamy możliwości zablokowania mechanizmu grzechotki. Od góry mamy też czarny pierścień, który służy do pokręcania osprzętem bez obracania ramienia narzędzia. Do mocowania osprzętu służy sześciokątne gniazdo, dlatego bez problemu założymy zwykłe bity, ale gdybyśmy chcieli używać nasadki, to możemy posłużyć się adapterem. Ten był dołączony do widocznego zestawu. Ciekawostką jest to, że na drugim końcu ramienia grzechotki znajdujemy klucz dwunastokątny dziesiątkę. Grzechotka jest dosyć precyzyjna, ma skok 6 stopni. Cały widoczny na filmie zestaw kosztuje mniej niż przed chwilą zaprezentowana grzechotka BGS i można go dostać za około 60 zł. I na koniec stalowa grzechotka firmy Wera Cyclop Mini 1. Można zakupić ją osobno lub w zestawach. Na moim kanale pojawiła się przy okazji prezentacji zestawu do naprawy rowerów Wera Bicycle Set Free. Grzechotka waży 55 gramów, ma około 12 mm wysokości, a z zamontowanym bitem 27 mm.
Rękojeść ma szerokość 15 mm i 90 mm długości. Sama rękojeść jest wyprofilowana w sposób typowy dla Wery, choć jest to uchwyt metalowy, a nie dwukomponentowy jak w przypadku tradycyjnych grzechotek serii Cyclop. Mamy tutaj gniazdo sześciokątne 1/4 cala, dlatego aby użyć nasadki potrzebujemy, podobnie jak u Hikoki, adaptera. Także podobnie jak w przypadku narzędzia od Hikoki, od góry mamy przełącznik kierunku pokręcania, bez możliwości zablokowania funkcji grzechotki, oraz pokrętło, które możemy używać do obracania osprzętem zamiast całej rękojeści. Grzechotka jest dosyć precyzyjna i oferuje skok 6 stopni. Na koniec trzeba dodać, że to najdroższe ze wszystkich prezentowanych w tym filmie rozwiązań. Myślę, że każdy po tej prezentacji znajdzie coś dla siebie w przypadku potrzeby wkręcania śrub lub wkrętów w trudno dostępnych lub nietypowych miejscach. Spośród zaprezentowanych w tym materiale rozwiązań ja najchętniej stosuję widoczny w tej chwili na ekranie wkrętek.